Cześć, tu Valencjanistas z Augalery z Państwa 106. Cieszę się, że mogę wrócić do Was po ponad dwutygodniowej chorobie. Co prawda głos nie jest jeszcze taki jak zawsze, ale nie mogłem się doczekać powrotu do Was. To, że deweloperzy kochają nas, graczy, nie ulega żadnym wątpliwościom. Dlatego też 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, zamiast przygotowywać potrawy na stół wigilijny, rozgrywaliśmy Capital Clash w naszym małym State 106. I całe szczęście, że nie trafiliśmy na tydzień ze State vs State, bo obecność graczy była bardzo niska i wynik tej walki byłby tylko jeden. Wśród innych prezentów, które otrzymaliśmy od naszych kochanych deweloperów, był m.in. błąd wyświetlania stanu garnizonu, co doświadczyli już chyba wszyscy gracze w grze, wysyłając wsparcie w ciemno, bądź nie mogąc wysłać go wcale. Tego dnia plan był prosty: wejść do stolicy, odbębnić swoje 4 godziny i wrócić do naszych rodzin i obowiązków świątecznych. Brzmi dobrze, prawda? Jednak sojusz Family of Nations, który zawsze twierdzi, że, cytuję, nie ma czasu na granie długich wydarzeń, bo woli poświęcić swój czas dla rodzin, a tak poza tym to mają życie poza grą, to wyczuwając brak naszych głównych liderów rajdu, nagle postanowił rzucić swoje siły na stolicę. I trzeba przyznać, postawili bardzo twarde warunki. W ten sposób, że nawet 4 rajdy z naszej strony z bardzo dobrym wyczuciem czasu zawodziły. Mieliśmy wypełniaczy szturmów, brakowało nam liderów rajdu. Jednakże nie była to ostatnia niespodzianka tego dnia. Wsparcie nadeszło z nieoczekiwanej strony. Lider sojuszu International zaoferował swoją pomoc dołączenia do nas, którą bez wahania przyjęliśmy. Osobiście przyznaję, że ten ruch zrobił na mnie ogromne pozytywne wrażenie. Tak więc, mając jednego lidera rajdów więcej, zmuszaliśmy rywali do przyspieszenia ich marszów do i ze stolicy w celu wymiany bohaterów czy oddziałów. Chwilę później nasz główny lider rajdu w końcu przebudził się z zimowego snu. Żartuję, on po prostu również był przekonany, że w święta Bożego Narodzenia po prostu nie będzie potrzebny i nikt nie będzie miał ochotę na walki w stolicy. A jednak każdy elf miał tego dnia pracę do wykonania. Wigilia w State of Survival nie bierze jeńców. Graczy, którzy ściągnęli State of Survival z aplikacji AppGallery, zachęcam do aktywnego brania udziału w kampaniach, w których za zakupy pakietów w grze gracze otrzymują punkty Huawei, które działają jak wirtualna waluta, points back czy nawet prawdziwe nagrody, jak smartbandy, słuchawki czy monitory. To świetna okazja, żeby wzmocnić się, a przy okazji sprawić sobie miły upominek. Prezenty wysyłamy na terenie całej Europy. Trzymam kciuki, żeby Family of Nations znajdowało tyle czasu na grę w czasie State vs State, kiedy naprawdę potrzebujemy ich pomocy. Kiedy te skoordynowane podwójne czy podwójne rajdy mogą zmienić oblicze walk. Mocno w to wierzę. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że scenariusz do filmów piszecie Wy. Ja tylko prezentuję swój punkt widzenia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.